Czasem wystarczy jedno pytanie, żeby coś w środku zaczęło nas uwierać. Niby rozmowa jak każda inna, ale czujemy, że coś tu nie gra. Dlatego dziś opowiem Ci o 5 pytaniach, które mogą być takim małym sygnałem ostrzegawczym. Zacznijmy od pierwszego, które może zapalić nam czerwoną lampkę, a brzmi ono: dlaczego mi nie wierzysz? Słyszysz je i od razu czujesz się trochę nieswojo, prawda? Jakby ktoś próbował postawić Cię pod ścianą. Często, gdy ktoś rzuca takie słowa, to trochę tak, jakby sam miał coś na sumieniu, jakiś mały kamyczek w bucie, który uwiera. Zamiast spokojnie rozwiać Twoje wątpliwości, jak letni wiatr rozgania chmury, próbuje zasiać w Tobie poczucie winy. To ja jestem ten zły, że śmiem pytać? Zaczynasz myśleć. Prawda jest jak czysta woda. Nie potrzebuje specjalnych zabiegów, by ją bronić. Jest prosta i klarowna. Ktoś, kto mówi szczerze, nie będzie Cię atakował za Twoje naturalne pytania czy odczucia. Drugie pytanie brzmi: myślisz, że jestem taki jak wszyscy? Albo czy naprawdę sądzisz, że mógłbym Cię tak potraktować? To sprytna zagrywka, trochę jak sztuczka iluzjonisty. Chodzi o to, byś poczuł się wyjątkowo, albo żebyś zaczął bronić tej osoby, mówiąc: nie, oczywiście, że jesteś inny. W ten sposób uwaga odsuwa się od konkretów, od faktów, które być może wzbudziły Twój niepokój. To jakby ktoś, zamiast pokazać Ci zawartość pięknego pudełka, skupiał się tylko na jego ozdobnym opakowaniu. Gdy usłyszysz takie słowa, zatrzymaj się na moment, weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie: czy to, co ta osoba robi, naprawdę idzie w parze z tym, co mówi? Czy jej czyny są równie piękne jak te deklaracje? Bo słowa są jak liście na wietrze, czyny to korzenie drzewa. Trzecie pytanie, które powinno wyostrzyć Twoją uwagę, to: a Ty co? Nigdy nie popełniłeś błędu? To prawdziwy klasyk. To jak próba zmiany tematu w trakcie ważnej rozmowy, jakby ktoś nagle zaczął opowiadać o pogodzie, gdy Ty pytasz o coś istotnego. Zamiast uczciwie odnieść się do sytuacji, do Twoich wątpliwości, osoba ta próbuje zrzucić ciężar na Ciebie. Chce, żebyś poczuł się winny, niedoskonały. No tak, ja też nie jestem święty. Myślisz sobie wtedy, ale chwileczkę. Przecież ta rozmowa nie jest o Twoich dawnych potknięciach czy błędach, które każdy z nas ma na swoim koncie. To naturalna część życia, jak zmarszczki, które opowiadają naszą historię. Tu i teraz rozmawiacie o konkretnej sprawie, o prawdomówności tej drugiej osoby. Nie daj się zbić z tropu. Czwarte pytanie, które może być sygnałem ostrzegawczym, to: komu jeszcze wierzysz bardziej niż mnie? Albo czyli im bardziej ufasz? To pytanie jest jak próba wbicia klina między Ciebie a innych ludzi, na których Ci zależy. Twoją rodzinę, przyjaciół, tych, którzy są dla Ciebie wsparciem od lat. Ma jedno ukryte zadanie: podkopać Twoje zaufanie do otoczenia, sprawić, byś poczuł się osamotniony i polegał tylko na tej jednej osobie. To trochę tak, jakby ktoś próbował zbudować mur wokół Ciebie, odcinając Cię od świeżego powietrza i słońca, jakim są relacje z bliskimi. Pamiętaj, prawdziwe, zdrowe zaufanie nie potrzebuje rywalizacji. Nie musisz wybierać, komu ufasz bardziej. Ono po prostu jest, jak spokojna przystań. Jeśli ktoś próbuje Cię izolować, to bardzo wyraźny znak, że coś jest nie tak, że być może ma coś do ukrycia. I wreszcie piąte pytanie: dlaczego jesteś taki podejrzliwy? Lub czemu mi tak nie ufasz? Wyobraź sobie, że zadajesz komuś proste pytanie, bo coś Cię nurtuje, a w odpowiedzi słyszysz właśnie to. Zamiast prostej, szczerej odpowiedzi, która rozwiałaby Twoje wątpliwości jak poranna mgła, dostajesz oskarżenie. To trochę tak, jakbyś zapytał kucharza o składniki potrawy, a on, zamiast odpowiedzieć, obraziłby się, że w ogóle śmiesz pytać. Pamiętaj, szczerość jest jak otwarta księga. Nie boi się, że ktoś ją przeczyta, nie boi się pytań. To kłamstwo i nieszczerość unikają światła, kręcą i próbują obrócić kota ogonem, zrzucając winę na pytającego. Jeśli ktoś reaguje w ten sposób na Twoje naturalne dążenie do jasności, warto zachować szczególną czujność. Te 5 pytań to oczywiście nie jest żelazna reguła, która każdego, kto je zada, od razu stawia w złym świetle. Życie jest zbyt skomplikowane na proste recepty,
Jak wiesz to doskonale z własnego doświadczenia. Chodzi mi bardziej o to, byśmy pielęgnowali w sobie tę wewnętrzną mądrość, tę cichą intuicję, która jest jak kompas wskazujący nam drogę. Nie chodzi o to, by teraz bać się ludzi, zamykać się w skorupie i nikomu nie ufać. Świat jest pełen wspaniałych, dobrych serc, ale chodzi o to, byśmy świadomie słuchali. Słuchali nie tylko słów, które do nas docierają, ale też tego, co dzieje się w nas samych. Tego cichego szeptu serca, które tyle już widziało i tyle przeżyło. Ono często wie więcej, niż nasz rozum na pierwszy rzut oka potrafi dostrzec. Jak stary, doświadczony ogrodnik, który wie, kiedy przyciąć gałązkę, a kiedy pozwolić jej rosnąć. Dbaj o siebie, dbaj o swoje cenne zaufanie. To skarb, który ofiarowujesz innym, ale pamiętaj, by dawać go mądrze, bo ty, twoje uczucia i twój spokój są najważniejsze.